Wave występują nadajniki w postaci radiowych przycisków ściennych. W tym odcinku omówimy przycisk dwuklawiszowy. Współpracuje on ze wszystkimi odbiornikami zdalnego sterowania systemu F&Wave. Zasilany jest z baterii CR2032. Zanim jednak zaczniemy go używać, musimy go skonfigurować i uruchomić. W tym celu śrubokrętem podważamy lekko ramkę w specjalnym nacięciu. Zdejmujemy ją. Odchylamy przyciski i za pomocą przełączników odpowiednio konfigurujemy nadajnik. Pierwszy przycisk można skonfigurować jako załączający wszystkie odbiorniki sparowane z tym klawiszem i jako lokalny. Drugi przycisk jako wyłączający wszystkie odbiorniki sparowane z tym drugim klawiszem lub jako lokalny. My zostawimy obydwa jako lokalne. Przed pierwszym użyciem wyjmujemy zabezpieczenie baterii. Zamykamy klawisze, zakładamy ramkę wycięciem do góry, ściskamy i gotowe. I za chwilę będziemy parować nadajnik z odbiornikiem. W tym wypadku jest to przekaźnik bistabilny podwójny. Naciskamy przycisk programowania do momentu, aż dioda komunikacji zgaśnie i zaświeci się odbiór, a następnie przycisk. I już odbiornik z nadajnikiem sparowany. Drugi obwód, znowu naciskamy, ale musimy tutaj drugi raz nacisnąć, aby uruchomił się drugi obwód. Naciskamy przycisk numer 2 i gotowe. I jeszcze raz wszystko trochę wolniej. Czyli naciskamy przycisk programowania odbiornika do momentu, aż zaświeci się odbiór i zgaśnie dioda komunikacji. Następnie przyciskiem uruchamiamy ten obwód. I w ten oto sposób został obwód sparowany. I teraz drugi odbiór. Naciskamy raz pierwszy kanał, drugi raz drugi kanał. I naciskamy przycisk. Obwód na krótko zgaśnie, czy wyłączy się, jeżeli nie jest to światło, i mamy już sparowane. Urządzenie działa. Aby skonfigurować przycisk w inny sposób, tak jak wcześniej już mówiłem, należy przesunąć dźwignię. Zrobimy tutaj tak, że drugi przycisk będzie wyłączał wszystkie odbiory, a pierwszy przycisk załączał. I tak jak poprzednio domykamy przyciski, zakładamy ramkę, przypominam, wycięciem do góry, dociskamy i gotowe. Po zmianie konfiguracji musimy od nowa sparować nadajnik dwuprzyciskowy z odbiornikiem. Procedura taka sama jak poprzednio, z tym, że
Sparujemy tylko jeden przycisk, a drugi zostanie sparowany automatycznie. Takim przyciskiem ściennym możemy sterować dowolną ilością odbiorników i możemy na przykład skonfigurować w ten sposób, żeby wyłączać oświetlenie w całym mieszkaniu. Dziękuję za uwagę.